Cześć, tu Kasia Frędz z Motokaina.pl. Witam Was dzisiaj z prezentacji najnowszego Audi Q3 Sportback, który dołącza do tego konwencjonalnego Q3. Od listopada jest już ten samochód w salonach, ale co go różni od tej właśnie wersji zwykłej Q3? Mianowicie przede wszystkim przód. Jest tutaj nieco inna osłona chłodnicy single frame, ośmiokątna nadal, ale popatrzcie, z takimi pięknymi wstawkami aluminiowymi. To jest taki efekt plastra, miodu. Te wstawki aluminium wyróżniają wersję S-Line. Mamy tutaj inne troszeczkę te wloty, one mają teraz trapezowy taki kształt i oczywiście tutaj to powietrze wlatuje, żeby pięknie się tutaj później wydostawać. To jest oczywiście element aerodynamiki samochodu. Mamy 3 rodzaje oświetlenia. Ten wzór nie zmienił się, ale może być pół-LEDowe, LEDowe albo opcjonalnie matrixowe oświetlenie, bardzo moim zdaniem wydajne, zwłaszcza w nocy. No i moi drodzy, felgi od 17 aż do 20 cali. Jeżeli są tu te 20, to również tutaj te nadkola są mocno wybrzuszone i wygląda to naprawdę zacnie. Tu zdaje się mamy 18. Jak widzicie, mam wersję wyposażeniową S-Line, zatem mam troszeczkę inny wygląd, między innymi tak zwany wysoki połysk, ale to jest właściwie w każdym wariancie. To są właśnie te aluminiowe wstawki. Jak widzicie, ten słupek z kolei jest bardzo mocno pochylony, ale dlatego, że właśnie przechodzimy do najważniejszej cechy tego samochodu, tego nadwozia, mianowicie to, że jest to crossover, jest to połączenie jednocześnie SUV-a i auta w nadwoziu coupé. Ten dach bardzo szybko opada. W związku z tym mamy tutaj właśnie taki charakter coupé. Oczywiście auto jest 4-drzwiowe, także jest tu bardzo przyjemnie wsiadać. Bardzo szeroko otwierają się drzwi, ale popatrzcie, to nadwozie jest naprawdę pięknie wykończone. Te przetłoczenia tutaj załamują światło, to wygląda naprawdę bardzo zacnie. No i przechodzimy do tyłu, bo on również jest nieco inny, jakby nie patrzył. Przede wszystkim jest tutaj piękny spoiler, długi i szeroki. Mamy światła, które również się nie zmieniły, ale tutaj na dole mamy taki dyfuzor z 4 żebrami, to też fajnie wygląda i podkreśla sportowość tego tyłu, masywność tego tyłu. Samochód generalnie, o dziwo, jest nieco węższy, niewiele, bo 6 mm, ale wysmuklona ta środkowa, zwłaszcza część auta, jest po to, żeby właśnie nadać dynamizmu temu nadwoziu. Auto jest również nieco niższe i muszę Wam powiedzieć, że tego praktycznie nie czuć w środku, natomiast z zewnątrz na pewno ten samochód wygląda nieco lepiej, bardziej taki przysadzisty, bardziej przy ziemi. No i mamy bagażnik, który jest otwierany elektrycznie, może być również w opcji sterowany gestem, czyli wystarczy machnąć nogą, uchyla się automatycznie. On ze względu na właśnie ten szybko opadający dach nieco się zmniejszył. No powiedziałabym, że na niekorzyść można powiedzieć, ale jak sami zobaczycie, jest tutaj pełno miejsca nadal. A w wersji ze złożonymi siedzeniami one się dzielą 40, 20, 40 w takich proporcjach. Spokojnie zmieścicie to naprawdę wszystkie bambetle tak zwane i ta pojemność się nie zmieniła. To jest nadal 1400 litrów, więc naprawdę sporo, żeby przewieźć tutaj jakieś sprzęty do nart i aktywnego spędzania czasu. Auto jest długie na 4,5 metra, także to jest naprawdę kawał samochodu. Chociaż jakby nie patrzył, to jest po prostu zwykła Q3, ale w wersji Sportback. Wydaje mi się, że wygląda zdecydowanie ładniej niż ta standardowa wersja i naprawdę no, można zawiesić oko na tym nadwozie. A ja już siedzę w cieplutkim wnętrzu Q3 Sportback i chcę się z Wami podzielić wrażeniami nie tylko z jazdy, ale też z tego poczucia przestrzeni, które tutaj panuje, bo wbrew pozorom nie jest to duże auto, jednak jest to Q3. W dodatku
Przecież węższe jest to nadwozie, ale wbrew pozorom tego po prostu nie czuć tutaj. Jest całkiem przestrzennie. Z tyłu kanapę można regulować nadal, tak samo jak w Q3, o 13 cm, w zakresie 13 cm. Również fotele można pochylać. Także ludzie z tyłu naprawdę mają komfortowo, zarówno jeśli chodzi o przestrzeń nad głową, jak i na boki czy na kolana. Nad głową, ponieważ dość szybko jednak ten dach opada, jest nieco mniej miejsca niż w Q3, no i na pewno wysocy pasażerowie będą mieć problem, ale przeciętniacy spokojnie zasiądą komfortowo na tylnej kanapie. Wnętrze z przodu praktycznie się nie zmieniło. Zastajemy tu dokładnie tą samą deskę, która jest w Q3. Ja przed sobą mam w tej chwili Virtual Cockpit, czyli top of the top tego wyposażenia, 12,3 cala. To jest naprawdę dużo. Można tu sobie wyświetlić na całą tę szerokość nawigację, także to naprawdę robi robotę. Jest to niestety opcja płatna, ale warto dopłacić moim zdaniem za tego rodzaju zegary. W tej tańszej opcji jest ekran o szerokości 8,8 cala. No i tam są po prostu cyfrowe zegary. Jeśli chodzi o panel centralny, tutaj mamy również w moim testowym egzemplarzu ten najwyższy poziom MMI Plus i mamy tutaj 10,1 cala, czyli naprawdę bardzo dużo. Pełne spektrum multimediów, jest tutaj również oczywiście nawigacja, która informuje mnie w czasie rzeczywistym, ponieważ auto oczywiście jest wyposażone w hotspot i z kartą SIM spokojnie możemy wiedzieć tutaj, co się dzieje na przykład w Łodzi, do której w tej chwili zmierzam, jeśli chodzi o korki, i na bieżąco nawigacja podpowiada mi, jak te korki ominąć. Co na pewno fajnego jest w tym samochodzie, kierownica absolutnie tak samo, zresztą w Q3 to jest po prostu majstersztyk moim zdaniem. Można sobie tutaj zażyczyć pakiet oświetleniowy, który daje na pewno fajne, takie komfortowe poczucie, kiedy podróżujemy o zmroku czy w nocy. Tych kolorów podświetlenia wnętrza jest 30 do wyboru, więc naprawdę można sobie dostosować taką koloroterapię, zrobić do własnego nastroju, dostosować te barwy. No i za co bym na pewno zapłaciła w tym samochodzie, za nagłośnienie. Bang & Olufsen gra tutaj po prostu nieziemsko. Nie jest to tanie, ale absolutnie warte każdej złotówki wydane na to audio. Nawet wyobraźcie sobie, że pod sufitce z tyłu są głośniki, żeby ten dźwięk taki przestronny surround trójwymiarowy dostarczyć do naszych uszu. I muszę Wam powiedzieć, że brzmi to po prostu bosko, także absolutne wow. Przewaga dzięki technice to jest hasło reklamowe Audi, a tej techniki na pokładzie Q3 Sportback jest naprawdę mnóstwo i życia by nie starczyło, żeby wszystkie te systemy Wam teraz wymienić i opowiedzieć o ich działaniu, ale właściwie to są dokładnie te same systemy, które były w Q3 tej standardowej. Na pewno jesteście ciekawi, jakie silniki znajdziemy tutaj do wyboru pod maską. Ja jadę samochodem wyposażonym w topowy silnik benzynowy. O przedziwnym oznaczeniu Audi od niedawna oznacza swoje silniki w sposób nieco mylący. 45 TFSI wcale nie znaczy, że pod maską mamy 4,5 litrowy silnik. Jest tutaj silnik 2-litrowy, 4-cylindrowy, który ma, moi drodzy, 230 koni. To jest naprawdę sporo i 350 Nm i to naprawdę czuć, zwłaszcza na tym ustawieniu dynamicznym, bo mamy tutaj możliwość ustawienia trybów jazdy, jest ich kilka. Auto optymalny, indywidual, kiedy ustawiamy pod własne preferencje, off-road, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek zjeżdżał z utwardzonych dróg tym pięknym samochodem.
Mamy również komfort rzecz jasna i tutaj ten samochód wówczas świetnie się prowadzi właśnie na autostradzie, kiedy jest najbardziej wygłuszony i tak bardzo, powiedzmy, delikatnie pokonuje nierówności. Jest to bardzo przyjemne dla naszych lędźwi. No i właśnie Dynamic, na którym jeździłam znaczną część mojej trasy. Auto zużyło wtedy niewiele powyżej 10 litrów i uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Wówczas mamy możliwość również zmiany biegów za pomocą manetek. Ten silnik jest skonfigurowany ze skrzynią S-Tronic, 7-biogowy automat, rzecz jasna. No i moi drodzy, mam tutaj quattro, czyli napęd na 4 koła, realizowany przez sprzęgło wielopłytkowe, znajdujące się niedaleko tylnej osi. I muszę Wam powiedzieć, że ten samochód prowadzi się bardzo pewnie, zresztą tak samo jak Q3, ta konwencjonalna. Na zakrętach czuć najbardziej tę masę i jednak wysokość nadwozia. Ten samochód jest zawieszony, mam tutaj sportowe zawieszenie, jest ono opcjonalne, ale muszę Wam powiedzieć, że świetnie się sprawdza właśnie na tych krętych drogach. Natomiast wówczas jednak czuć, że samochód jest wyższy niż standardowo. Poza tym mamy jednostki, można powiedzieć, bazowe. 1.5 TFSI 150 koni jest znane z grupy Volkswagena, na przykład Golf jest wyposażony w ten silnik i mamy tutaj też dwa warianty. Ta bazowa wersja to jest konfiguracja z 6-biegowym manualem, no i wersja z automatem Mild Hybrid, można powiedzieć nowinka w gamie silnikowej Q3. To jest silnik, który pozwala na takie żeglowanie tak zwane silnika, czyli właśnie to najbardziej takie ekonomiczne, wydajnościowe obroty. Wówczas w przedziale od 40 do nawet 160 km na godzinę można właśnie tym samochodem żeglować, w cudzysłowie, i to pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 0,4 na każde 100 km. Także opłaca się, jak sądzę. No i moi drodzy, do tego mamy silniki wysokoprężne, ale te niestety już w przyszłości dopiero pojawią się w ofercie. Będzie to silnik o mocy 150 i 190 koni z 2 litrów. Wysokoprężne silniki w przyszłości dopiero się pojawią. Mamy tu jeszcze progresywny układ kierowniczy, który dostosowuje przełożenie do prędkości jazdy, inaczej będzie się sprawować, lekko będzie pracował w mieście, kiedy manewrujemy, kiedy parkujemy, a zupełnie inaczej, kiedy jedziemy szybko po autostradzie i wówczas po prostu to przełożenie jest troszkę bardziej bezpośrednie, wykonujemy mniejsze ruchy kierownicą. Także to są właśnie, można powiedzieć, nowinki, aczkolwiek większość tych systemów, jak wspomniałam, jest już w Q3. Jak to w Audi, za te achy i ochy trzeba zapłacić niestety. No nie są to tanie samochody, ale uwaga, cena bazowej wersji, czyli tej 35 TFSI z 6-biegową skrzynią manualną, zaczyna się od 135 prawie tysięcy złotych, więc cena całkiem przystępna. I pamiętajmy, że to jest auto naprawdę już w podstawie dobrze wyposażone. Jeżeli chcemy skrzynię automatyczną, musimy zapłacić 154 tysiące złotych, a jeżeli chcemy jeździć tym samochodem stopowym silnikiem 45 TFSI o mocy 230 koni, no to niestety musimy się liczyć z wydatkiem powyżej 190 tysięcy złotych. Oczywiście doposażony samochód w audio i w inne ekstrasy będzie kosztował znacznie więcej. Ale popatrzcie, są tak piękne kolory nadwozia, tak fajnie się jeździ tym sprzętem, że naprawdę powiem szczerze, że no, mogłabym mieć ten samochód w swoim garażu.